Witajcie, z tej strony Ponguj, a w dzisiejszym odcinku postaram się powiedzieć wam trochę na temat błędnych informacji, które wciąż krążą po internecie, po moich komentarzach, wszędzie gdzie się da. Zapraszam do oglądania. Cóż, taką pierwszą, bardzo wczesną informacją dotyczącą Sister Location, która błędnie lata po internecie, to to, że prawa autorskie potwierdzają pojawienie się Springtrapa w grze. Ten mit bardzo łatwo obalić. Po pierwsze, prawa autorskie działają w ten sposób, że jeżeli tworzysz design postaci i opatentujesz go, nie musisz tego robić więcej. Jeżeli Scott stworzył we FNAF czy Springtrapa i nadał mu prawa autorskie, to nie musiał nadawać praw autorskich na pojawienie się w Sister Location. Jakby to był jakiś nowy model Springtrapa, to jeszcze, ale taka informacja nie pojawiła się na stronie. A teraz drugie, prostsze, bardziej oczywiste. Prawa autorskie Springtrapa na stronie pochodzą z 2015 roku. No i patrząc na to, że Scott pierwszą wersję FNAF Worlda wypuścił już w 2016, to jest dosyć sporo czasu. Dawno temu pojawiła się ta zmianka. Żeby było lepiej, to nie jest zwyczajny Springtrap, a Adventure Springtrap, czyli animatronic z FNAF Worlda, który został dodany tuż przed wyjściem FNAF Worlda. Czy jest to w jakikolwiek sposób dowód na to, że pojawi się on w Sister Location? Nope. Chciałem też tylko dodać, że zdarza się, że ludzie podają jakieś błędne nazwy animatroników, które ponoć pojawiły się na stronie z prawami autoryjskimi. Proszę, oto wszystkie nazwy. Te tutaj na dole z daty i nazwy wyraźnie pochodzą z FNAF Worlda. No i sam nie jestem do końca pewny, czemu sam FNAF World jest tutaj na samej górze. Może jakaś aktualizacja czy coś, nieważne. Ci wszyscy zaznaczeni tutaj w środku to postacie na stronie z prawami autorskimi. Nikt więcej. Drugim tematem jest tutaj najstarszy, pierwszy teaser Sister Location przedstawiający Baby. Cóż, nie dla wszystkich. Ludzie widzą tutaj różnicę i mówią, że ten animatronik to nie jest Baby. To coś nowego, sekretna postać. Cóż, sprawdźmy to. Dla waszej osobistej ciekawości zarysowałem parę miejsc na obydwu postaciach i powiem, że są one praktycznie identyczne. Nawet policzyłem zęby do szkieletu, nawet to macie. Obie postacie mają po 10 zębów. Są identyczne. Jedyne, do czego można by się uczepić, to te wyraźnie dłuższe rzęsy, ale to też można wyjaśnić. To nie są rzęsy, to jest cień rzęs. Tak, jeśli się przyjrzeć, rzęsy po bokach są proste do zauważenia i proste do rozróżnienia. Łatwo zauważyć, że cień to cień, a rzęsa to rzęsa, bo ona tak bardziej w bok idzie. Jak już widzimy te rzęsy, to można łatwo dojść do wniosku, że są one praktycznie identyczne. Fakt, że postać ta ma ciemne kolory, to nic więcej jak wina światła i użycia przez Scotta w Photoshopa. Nie ma żadnej tajemniczej postaci na teaserze pierwszym. To Baby. Następną ciekawą rzeczą niech będzie odbicie w poliku Funtime Foxy'ego. Według wielu osób to odbicie przedstawia i spoileruje marionetkę. Gdy ludzie mówią o marionetce na policzku Foxy'ego, to mówią, że widać tutaj oko, czerwony polik, no i łzę marionetki. No cóż, niby widzę te trzy rzeczy, które mogłyby przypominać te elementy, no lecz czy nie uważacie, że ta łza na twarzy leci w całkowicie przeciwnym kierunku niż powinna? Naprawdę, przyjrzyjcie się. Jeżeli to jest marionetka, to oznacza, że wygląda ona mniej więcej tak. Podobna? Cóż, raczej nie. Czym to więc jest? Cóż, w tym całym odbiciu widać balorę. Tu jest głowa, tu są ręce. Raczej można tutaj zauważyć podobny kształt do ciała animatronika. To zdecydowanie ona. Czy może być jednak ten czerwony element? Balora nie ma czegoś takiego. Ten czerwony element to zapewne strój albo włosy Baby. Cóż, myk dotyczący tego ujęcia polega na tym, że to odbicie zdaje się mówić, że animatroniki są ustawione tak samo jak na scenie, która pojawia się kilkanaście sekund później. Po lewej stronie od Funtime Foxy znajduje się Balora i Baby. No Funtime Freddy też tam jest, ale go akurat nie widać na odbiciu. Także tak, to nie jest nic istotnego. Ponownie. Funtime Bonnie i Funtime Chica. Ponguj, ominąłeś teaser. Kiedy omówisz teaser z Funtime Chicą? Cóż, niczego nie ominąłem. Pokazałem wszystkie oficjalne teasery, które Scott stworzył i które Scott osobiście umieścił na stronie Scott Games. To, czego nie pokazałem, to fanowskie modele stworzone przez fanów, bez jakiegokolwiek związku z samym Scottem i jego twórczością. Kiedy Scott tworzy jakiś nowy typ animatroników, to fani, modelerzy itd. tworzą animatroniki w tym właśnie stylu. Tak samo tutaj. Jeśli Scott stworzył nowe Funtime animatroniki i nie dodał ani Bonniego, ani Chiki, to jak można oczekiwać od ludzi, że nie zapełnią tych braków, nie dodadzą własnych modeli tych animatroników z oryginalnej czwórki?
Tak samo jak z każdym innym rodzajem animatroników widziałem koszmarne wersje Toy animatroników, klasyczne koszmary, Toy Springtrapa czy jakieś tam inne modele. Fandom FNAF jest pełen uzdolnionych twórców modeli, ale nic co nie pojawiło się na Scott Games nie jest oficjalne i nie ma sensu o to zawracać nikomu głowy. Jeśli ten obrazek nie pojawił się na Scott Games, nie jest on oficjalny. O co ludziom zwykle chodzi w tym miejscu, to zapewne dwa modele stworzone przez Hero Golluma. Rzuciłem je na swojego DeviantArta i oba wyglądają genialnie i bardzo dokładnie. Polega też zapewne na tym, że wiele osób, gdy tworzyło teorie dotyczące Fantame'czyki, rzuciło tego animatronika w miniaturkę czy coś podobnego. Żaden z nich nie uważał, że jest to oficjalny model Fantame'czyki z gry. Wrzucili tą fotkę tylko jako dosyć ciekawe nawiązanie i fanowski model, jednak sporo osób, nawet pewnie bez oglądania filmu, zapewne wzięło to za nowy teaser, nowego potwierdzonego animatronika. Nie zaczęli o tym mówić. Cóż, jak mówisz o Fantame'czyce, powinieneś mieć coś, do czego nawiązujesz. Dla mnie jest to zwykle normalna chica, ostatnio wykorzystywałem też Toychikę. Jednak każdy raczej wie, że jeżeli ten animatronik pojawi się w grze, to będzie on wyglądał inaczej. Po prostu ten render nie jest w żaden sposób na tą chwilę dostępny. Korzystanie z fanowskiego modelu niby lepiej oddaje cały temat, a jednak potrafi on zmylić ogromną ilość osób. Sister Location we FNAF 3. Tak, myk polega na tym, że jeżeli nie do końca rozumiesz język angielski albo oglądasz randomowe elementy gry bez kontekstu, to może okazać się, że wyjdą z tego różne dziwne rzeczy. Wiele osób mówi mi, że FNAF Sister Location będzie dział się w okolicy FNAF 3, ponieważ we FNAF 3 Fondude mówi nam o siostrzanych lokacjach. Cóż, tak nie jest. Jeśli przyjrzeć się temu, co mówione jest w tych nagraniach, nocy drugiej Fondude, właściciel domu strachu, mówi nam, że znalazł bardzo stare nagrania ze starej pizzerii. Zupełnie przypadkowo znajdują się one w safe roomie, zupełnie przypadkowo mówi w nich Fongai, o sprężynowych animatronikach i o tym specjalnym pokoju. Nagrania te nie mają żadnego związku z czasem FNAF 3. To bardzo stare nagrania i to nie Fondude do nas w nich mówi. Jeśli FNAF Sister Location dzieje się w okolicy tych nagrań, to dzieje się zdecydowanie przed rokiem 1987, więc nie jest to możliwe, żeby Sister Location, zgodnie z tym argumentem, działo się w okolicy FNAF 3. Trailer puszczono od tyłu. Wiele osób powtarzało mi, że jeżeli puścimy trailer z Sister Location od tyłu, to uzyskamy ukrytą wiadomość, mówiącą, samobójstwo nie zadziałało. Suicide didn't work. Ja mówię wam, że jeżeli weźmiecie całkowicie losowy film, tekst czy coś, jakiś fragment, to jest ogromnie spora szansa, że po puszczeniu go od tyłu usłyszycie coś, co może zdawać się dla was jakimś słowem albo zdaniem, które niby miało jakikolwiek sens. Tak samo jak Mike Kill All we FNAF 2. Żadne z tych dwóch zdań nie ma żadnego związku z jakimś sekretem, który Scott ukrył w grze. To całkowicie te przypadki. Żeby było tam coś ukrytego, to musiałoby być to okropnie zmodyfikowane, a nie czuć w tym nawet odrobiny jakiejkolwiek obróbki. To niemożliwe, żeby jakieś randomowe słowa tworzyły puszczone od tyłu inne randomowe słowa, gdzie oba z nich łączą się z historią, oba z nich mają sens w historii. To jest niemożliwe, naprawdę. No i ostatnie na liście, Scott wypuści grę wcześniej. Najczęściej wspominany komentarz, argument. Myk polega na tym, że nic nie wskazuje na to, żeby Scott miał wypuścić Sister Location wcześniej niż zamierzał. Zgadza się, że Scott ma w tym temacie sporo doświadczenia. Każdy FNAF od 1 do 4, a także FNAF World były wydane przedwcześnie. Co jednak nie zmienia faktu, że Scott wyraźnie powiedział na Steamie, że nigdy więcej się to nie powtórzy. Scott nie chce więcej wydawać gier wcześniej niż zapowiedział. Gdy gra będzie gotowa, będzie ją poprawiał, najlepiej jak tylko może. Tym bardziej po tym, co stało się z FNAF Worldem. FNAF World miał średnie, bardzo słabe przyjęcie, jak wyszedł. Niedługo po tym, jak Scott ogłosił, że nie będzie już wydawał gier wcześniej, wydał FNAF World Update 2 dokładnie tego samego dnia, którego obiecywał. Także tak, koniec z wczesnymi wydaniami gier przez Scotta. I cóż, wymieniłem w tym odcinku parę rzeczy, jak dla mnie to dosyć sporo. To byłoby na tyle. No i to byłoby na tyle. Zdołam już powiedzieć, ile mogłem i cóż. Jeśli cokolwiek pominąłem, nie wspomniałem jakiejś informacji, która błędnie podróżuje po internetach, wspomnijcie o tym w komentarzu. Tymczasem cóż,
Dziękuję wam za oglądanie, zapraszam do komentowania i do zobaczenia w następnych odcinkach. Cześć!